Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, jak zawsze. Serdecznie witamy Państwa w kolejnym naszym odcinku podcastu Nieoczywiste. Tak, chociaż dzisiaj zaskoczymy Państwa pewnie, bo postać jest dość oczywista, przynajmniej wśród kobiet, a na pewno wśród kobiet naszego pokolenia. Wśród kobiet naszego pokolenia na pewno. Wyszła z kanonu lektur ponoć, w związku z czym być może młodsze pokolenie nie kojarzy tej poetki tak bardzo jak my. Natomiast ja się trochę boję tego odcinka. Nie mówiłam Ani, w związku z czym, jak widzicie Państwo, wszystko jest na żywo, ponieważ mnie teraz trochę rozczarowała ta postać. No właśnie jestem ciekawa przebiegu tej rozmowy. Zdradzimy Państwu od razu, że rozmowa będzie dotyczyła Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, właściwie Marii Kossak, Marii Pawlikowskiej, Marii Jasnorzewskiej, trojga nazwisk, Bzowskiej dokładnie, więc no, wielość nazwisk, ale tutaj odkryjemy tą historię po kolei. Natomiast ja z zapałem w ogóle przyjęłam tą koncepcję, że my opowiemy o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ja dużą część swojej młodości okraszałam poezją. No, ja też, oczywiście. A to szlochając gdzieś do poduszki, prawda, przy jakichś zawiedzionych uczuciach, a to właśnie wysyłając jakieś liściki z wierszykami, a to po prostu gdzieś tam sycąc tą swoją młodzieńczą, romantyczną naturę. No, ale zajrzenie jednak na karty biografii poetki, którą pewnie każdy buduje sobie jej wizerunek w swojej głowie i przyjmuje do swojego serca to, co mu najbardziej pasuje, było takim momentem sprawdzam. I sama jestem ciekawa, jak dzisiaj ta rozmowa się potoczy. Także cieszymy się, że Państwo jesteście z nami. Przypominamy o subskrypcjach. Tak. Jeśli uważacie, że nasze rozmowy przydają się Państwu, jeśli je lubicie, jeśli uważacie, że ktoś mógłby też chętnie z nich skorzystać, to prosimy, subskrybujcie, posyłajcie dalej, rozpowszechniajcie. Będziemy bardzo zobowiązane. Bardzo wdzięczne będziemy. Zacznę. Dobrze. Gdybyście Państwo mieli taką zagadkę, w której rodzinie, w jakiej rodzinie postaci zwracały się do siebie w ten sposób? Lotek, Panek, Bajbek, Robak, Gwyś, Jołop, Bzowski, Jurek, Ciamusz, Koko, Lilka, Magaś, Mamidło i Tatko. Czy to jest poważna rodzina? No, to jest właśnie ciekawe, wiesz, dotarłam do takiej ciekawej lektury, opracowania właśnie pani Anny Wojciechowskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego i fajnie, że od tego zaczęłaś, bo to jest rodzina absolutnie słowotwórcza, rodzina Kossaków, od razu już odkryjmy karty, wielopokoleniowa, chociaż tak naprawdę w tym pokoleniu Wojciecha Kossaka, czyli Wojtka, bo właściwie on się nie lubił tytułować Wojciechem, prawda, Wonio. O właśnie, zapomniałam jeszcze o Wonio. Oni naprawdę komunikowali się z tak zwanym wicem, czyli żeby było zabawnie, żeby były skróty jakieś, odwołując się do różnego rodzaju staropolskich też określeń, czy gwarowych powiedzeń. Zwracali się do siebie w sposób absolutnie nietypowy. Opisywali wszystko ponoć kolorem. Tam nie można było powiedzieć zwykły czerwony, to był karmin na przykład. Jak to w rodzinie malarzy, prawda? No i jeszcze to była rodzina, w której tu sobie też wynotowałam, o latach i datach nigdy się na Kossakówce nie mówiło. To byłoby nonsens, zaprzeczeniem zasad klanu. Może dlatego właśnie Lilka Kossak, bo taką miała w domowym zaciszu jakby ksywkę, tak ją nazywano Lilką, miała bardzo różne daty urodzenia, a w paszporcie chyba nawet o 8 lat się odmłodziła. Także... w każdym razie urodziła się 24 października 1891 roku i w zasadzie całe swoje życie, oczywiście zmieniając nieco miejsca zamieszkania, przede wszystkim była związana z Kossakówką, czyli rodzinnym domem w Krakowie. Tak. I tutaj świetnie, że zaczęłaś naprawdę z tymi sformułowaniami, jak oni się do siebie odzywali, bo to był taki element,
który pokazuje nam w ogóle, jaki to był specyficzny dom. Tak. Bo po pierwsze to był dom bardzo uznanych malarzy. Z pokolenia na pokolenie, no bo przecież Juliusz Kossak, czyli Oczywiście. dziadek, prawda? Wojciech Kossak, czyli ojciec. Matka też pochodziła z rodu no, takiego, takiej szlachty, prawda, kisielnickich. I oni stworzyli sobie pewną taką familijną właśnie historię też wokół siebie, bo to był dom, który był bardzo często odwiedzany Oczywiście. przez znane postaci. No to był salon jednak artystyczny, w którym Oczywiście. bywali ludzie o wielkich nazwiskach. No i Bardzo poważany w Krakowie. bardzo, bardzo absolutnie. No, zresztą nie tylko w Krakowie, również za granicą, No tak. też w Warszawie, bo przecież pan Kossak miał też swoją pracownię i w Warszawie i też na Dworze Zakopanem, Carskim był tak. dobrze przyjmowany, prawda? On był bardzo Tak. rozpoznawalny, no i był bardzo sprzedawalny, bo malował obrazy po prostu na zamówienie, sprzedawał, jak potrzeba było dziewczętom jakichś nowych sprawunków czy zakupów, które trzeba było sfinansować, to obrazem, prawda? Dało się to wszystko załatwić, czyli miał tak zwane branie, prawda? Czyli Tak. te jego obrazy były bardzo na topie, choć trzeba powiedzieć, że to był też okres, kiedy już ścierały się te nurty, prawda, tego takiego bardzo No tak, aczkolwiek klasycznego on malarstwa. wpadł w pewną niszę Tak. i zapotrzebowanie było na tego Tak, typu jego obrazy te- i nazwisko Kossak robiło swoje. Otwierało wszystkie drzwi tak naprawdę. Więc dziewczyny, bo mówimy dziewczyny dlatego, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska miała siostrę od siebie młodszą, Magdalenę, którą być może Państwo znacie, znaczy osoby z naszego pokolenia na pewno, pewno. Magdalenę Samozwaniec, która oczywiście. występowała pod pseudonimem Samozwaniec. No i satyryczkę, właściwie literackę Tak. również. Ona była młodsza, dziewczyny były bardzo z sobą zżyte. No i były zżyte właśnie z tym tatkiem, Tak. momidłem, prawda? Mamidłem, już mamidłem, tak. bardzo różnie o sobie mówili. No, To było takie, tak, dziewczyny były bardzo zżyte, ale też jak się wejdzie w tę biografię, to okazuje się, że one były trochę rywalizujące. Potrafiły się przepotwornie kłócić, ale to podobno w ten sposób, że jeżeli ktoś był świadkiem tej kłótni, to wydawało się, że to jest na noże, po czym za chwilę się przepraszały, leciały na miasto, kupowały jakieś sobie prezenciki, przepraszały się, wpadając sobie w ramiona. Mimo że na pewnym etapie była faktycznie między nimi taka konkurencja, między innymi też o mężczyzn, no siostry. o mężczyzn, siostry, to w sprawach takich najważniejszych w ich życiu potrafiły trzymać się razem, a najbardziej wspólny front miały wtedy, kiedy kolejny niedobry mąż musiał być wyrzucony z klanu Kossaków. Tak. W związku z czym tutaj trzymały sztamę niesamowitą. No musimy powiedzieć, że, bo zaczęłaś mówić od tego, że ten dom był niezwykły. Dziewczyny urodzone pod koniec XIX wieku w Krakowie jako jedne z pierwszych ku oburzeniu wszystkich jeździły na rowerach, jeździły na wrotkach, żyły w absolutnym dobrobycie, chociaż pieniędzy za dużo, takiej żywej gotówki to tam nigdy nie było, ale to jest to, co właśnie mówiłaś. Tak. Wszystko się opierało na Była wekslach. potrzeba, znalazły się pieniądze. Znalazły się potrzeby, tak, dokładnie. I bardzo dużo weksli też tam szło. Zresztą gdzieś tam też przeczytałam, czy usłyszałam w jakimś też podcaście na temat ich rodziny, że właściwie II wojna światowa wybawiła ich od totalnego bankructwa, bo to już moment tuż przed sierpień w 1939 roku, to już tak przechodząc dużo później, które oni spędzali wspólnie, rodzinnie w Juracie, w zakupionym domku, to był moment, kiedy komornik im siedział tak naprawdę na karku. Ale to był dom też niezwykły, dlatego że dziewczęta w tym wieku, z tego pokolenia, chodziły do szkół. Dziewczynki miały nauczanie domowe, miały swoją guwernantkę, miały swoich nauczycieli, co później przepłaciły, jak mówiła bardzo często i Magdalena mówiła o tym, i Maria, że miały braki w edukacji, co próbowały nadrobić, czytając bardzo wiele książek, rozmawiając z wieloma intelektualistami, no i nadrabiały jak gdyby te braki w edukacji. Natomiast również niezwykły był dlatego, że to był dom, w którym
ojciec, którego zresztą często nie było, to był gość w domu, absolutnie te dziewczynki uwielbiał. Więc to nie było surowe wychowanie, bo to było mniej więcej pokolenie też Karoliny Lanckorońskiej, jak mówiłyśmy. Tak. I Karolina tam była wychowywana w takim dystansie, prawda? Rozmawiałyśmy takim właśnie zimnie, rygorze tak, nawet. rygorze. Natomiast tutaj tatko potrafił całować swoje dziewczyny po rękach. Tatko kupował im prezenty, skądkolwiek by nie wrócił, przywoził im, obdarowywał je kwiatami, co było na tamte czasy naprawdę rzeczą niezwykłą. Tak, ale też wracając jeszcze do tej gwary, były tam również elementy związane z karami, bo właśnie w tej gwarze, którą oni się w tym swoim języku właśnie posługiwali, pojawiają się sformułowania na przykład cropidupum punctatum, czyli no, takie kary cielesne, które już stosował właśnie wobec swoich córek również, czy właśnie regulować rachunek z trzcinką albo rżnąć w sempiternę. No a z takich łagodniejszych kar, które też stosował wobec no, pewnie córek i różnych osób, które mu tam się nie spodobały, to było wiecznie milcząca pogarda, czyli zasłaniał się gazetą i odcinał się od To chyba najgorsza kara, pozostałych, wydaje się, jaka to prawda? może być w ogóle. Więc nie tylko hołubił, i tutaj też, wiesz, zwróciłam uwagę na jedną rzecz, dlatego że myślę, że dojdziemy do tego w którymś momencie, opowiadając Państwu o Marii Pawlikowskiej-Jastrzębskiej, dlatego że do tej pory wszystko wydaje się bardzo zabawne, fajne, świetna rodzina, cudowne korzenie, wspaniałe otoczenie. Atmosfera, tak, prawda? eleganckie mamidło. Tak, tatuś noszący właściwie córki na rękach. Piękne obrazy, piękne portrety też córek malujący. No i tutaj pomyślałam sobie, że jednak jest coś takiego, co tata zafundował córkom, szczególnie Marii, w takim negatywnym kontekście, a mianowicie zafundował jej pewien wizerunek, który stworzył na swój własny, znaczy na swoje potrzeby takie, że on ją widział lepiej niż ona rzeczywiście wyglądała. Tak. Chciał ją widzieć lepiej. Nawet czasami nie ukrywał tego, że na przykład jej się przytyło albo że wygląda nie do końca dobrze. No, zmuszał też ją trochę, czy w korespondencji właśnie ze swoją żoną wspominał, że no nie do końca dobrze wygląda, powinna coś ze sobą zrobić i może różne tam zabiegi poprawią trochę ten jej wygląd, więc jednak stosował pewien rodzaj takiej presji. Przemocy takiej psychicznej. Nie wiem, czy tak to tak to zaklasyfikować, bo no nie mam tutaj kompetencji do tego, ale wiesz, o co chodzi. Tak, wiecie tak. Państwo, o co chodzi, że to jest takie wywieranie presji trochę, musimy prawda? powiedzieć, że Wojciech Kossak był bardzo przystojnym mężczyzną. Jak już powiedzieliśmy, był gościem powiedziałyśmy, był gościem w domu. Był kochliwym niezwykle. Ogromna liczba kobiet się wokół niego kręciła. Miał bardzo dużo kochanek. Kraków żył tymi opowieściami. Jego żona nieraz miała łzy w oczach i było jej z tego powodu bardzo przykro. Ale trzymała tę rodzinę w garści, ona była zawsze w tej Kossakówce. Natomiast Wojciech Kossak miał na pewno taką, jakby to powiedzieć, on nie znosił brzydoty, kochał tylko piękne kobiety, a musimy powiedzieć o tym, że Lilka, która miała piękną twarz, niezwykłe oczy i śliczny profil, miała bardzo duży defekt, a mianowicie miała bardzo ciężką wadę postawy. Tak. Chodziła właściwie od 10 roku życia w gorsecie ortopedycznym, miała wystającą łopatkę, nieco utykała i to był dla niej ogromny problem i ponoć jej właśnie te zwiewne stroje, jakieś szale, bardzo takie powiewne kreacje. Tak. Wynikały między innymi z tego, że ona po prostu próbowała to za wszelką cenę maskowała. No i ona się bardzo bała utraty urody. Chciała być idealna i ja myślę, w pewnym momencie ponoć nawet przestała uśmiechać, żeby zmarszczki mimiczne się nie tworzyły, bo ojciec mówił masuj się, bo będziesz miała zmarszczki. Właśnie, to takie, masuj się. Przeczytałam to bardzo, to przyjęłam I powiem niemiło. szczerze, że jak Wojciech Kossak nazywał na przykład kobiety niektóre, że stare pudła. Mówił tak, nie możesz być taka jak one, bo stare pudła nie są warte uwagi
panów. Ja myślę, że Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w dzisiejszym czasie byłaby idealną influencerką wszelkich zabiegów medycyny estetycznej. I myślę, że to naprawdę tak by było, bo ona miała absolutną obsesję wcierania w siebie jakichś tam kremów i na przykład tutaj w swoim, a propos tego właśnie, w swoim notatniku pisała tak. Namiętnością kobiet jest dominujące je zazdrość i strój. Na starość głupieją i złośliwieją do reszty. Wiedza i sztuka nie jest w stanie ich porwać. Konieczność zmusi stare baby do lepszego wyglądu. Muszą coś zrobić, bo wstyd wyglądać jak one. Po co te biusty jak kanapy? Skąd się poczęły te łydy ogromne, te łapy węzłowate, te maślane oczy, płaskie uszy? Dużo w tym zaniedbania i braku kultury. No, to są okrutne słowa, Tak. strasznie puste, powiem szczerze. No, myślę, że tak gdzieś została wychowana, żeby jednak ten wygląd był wizytówką kobiety i taką przepustką chyba do szczęśliwego życia. No tak. bo stare pudła nie są warte uwagi panów. Tak, czyli miłości po prostu, Nie prawda? wiem, czy gdzieś tam to czytałaś, czy może wysłuchałaś, bo ja słuchałam fragmentów wywiadu z Magdaleną Samozwaniec i chyba w tej książce Małgorzaty Czyńskiej też anegdota ta jest przytoczona, chociaż nie pamiętam, jak Lilka zastanawiała się, dlaczego ma tego garba. Jeżeli tatko taki piękny i mamidło takie eleganckie. I tam była była służąca, nie pamiętam jak miała na imię. Jakaś pomoc domowa była. Która miała garba. I rozmawiały dziewczynki, czyli Magdalena z Lilką na ten temat, a Magdalena mówi tak, nie no to niemożliwe, żebyś ty była córką tej służącej. Przecież po co tata miałby się z nią zadawać, jak ona jest taka brzydka, tyle pięknych kobiet się wokół niego kręci. Tak. Więc jak gdyby I to były dziewczynki miały kilka lat, tam może kilkanaście, o takich rzeczach rozmawiały w taki sposób, więc na pewno rodzina taki była... stygmat, tak, jest to stygmat na pewno. No niemniej na pewno rodzice jeszcze... Dlaczego ten dom był też taki moim zdaniem jeszcze niezwykły? Dlatego, że rodzice uwielbiali te dziewczynki i bardzo podziwiali ich talent. Tak. Odkryłam też jej akwarele, bo one są też opublikowane w tej książce, ale też w kilku innych książkach, które miałam okazję przeglądać. Znałam w dzieciństwie Pawlikowską-Jasnorzewską jako poetkę. Nigdy nie czytałam o niej właśnie informacji, że malowała. No gdzieś jakieś takie może próby pojawiały się w Maria Magdalena. Może jak opisywała Samozwaniec właśnie ich relacje, mogła o tym wspomnieć, ale to nie zapadło mi w pamięć. Mnie też nie. I oglądając tutaj te jej rysunki, akwarele, które polecam Państwu do obejrzenia, pierwsza myśl, którą miałam, i oczywiście gdzieś zbiegło się to w tych czasach, znaczy w tym okresie, to Zofia Stryjeńska. Czyli bardzo podobna estetyka, no przynajmniej oczywiście w tym takim podstawowym przekazie. Dużo barw, które też było trudno akwarelami uzyskać, bo one jednak są farbami wodnymi, ale tutaj widać te starania, żeby jednak ten kolor jakoś wydobyć z tych farb wodnych. No i od razu sobie właśnie pomyślałam o Stryjeńskiej i uważam, że ona miała talent. Szkoda, że w ogóle nie wykorzystała tego. Ona miała dwa talenty. Ten literacki mówiono, znaczy wiem o tym, że miała i malarski. Przez pewien czas nawet była słuchaczką Akademii Sztuk Pięknych. Tak. Ojciec ponoć doceniał ten jej talent malarski. Natomiast ona gdzieś na jakimś etapie chyba tego drugiego małżeństwa tak naprawdę Mąż jej chyba wybrała. zabronił. Nie wiem, czy zabronił, to nie wiem. Natomiast na pewno wybrała jak gdyby literaturę jako ten swój. Natomiast malowała, rysowała. Ona sobie zarabiała na przykład malowaniem kartek. Pocztówek. Tak, pocztówek. Tatko je wydał i ponoć wszystkie były w jej pokoju panieńskim, bo tam za bardzo się nie sprzedawały. Ale tak, ona próbowała. No ale właśnie jeden z mężów powiedział, że no jak już jest mężatką, to już jej nie przystoi właśnie. No takie. to właśnie to do tego też dojdziemy, jak ci mężczyźni jednak potrafią ukrócić kobiety, a przynajmniej postarać się. No w
każdym razie jej wiersze bez wątpienia były uwielbiane przez skamandrytów, natomiast krytykowane przez krytyków, szczególnie mężczyzn. I właściwie Irena Krzywicka była chyba jedną z nielicznych krytyczek, która doceniała jej poezję. I również bardzo krytykowana była przez Zofię Kossak-Szczucką, czyli też znaną przecież z tej rodziny pisarkę taką historyczną przedwojenną. Też bardzo ciekawą w ogóle postać. I Zofia Kossak-Szczucka pisała, że bez wątpienia Lilka ma ogromny talent, tylko dlaczego ona pisze te wierszyki takie zwiewne? Mogłaby poświęcić się czemuś wielkiemu. No nie rozumiała jej być może, no to jej powieści opasłe, historyczne, nijak do tych zwiewnych wierszyków. Ale wiesz, to wierszy, przepraszam, nie wierszyków, tylko wierszy. Ale nie, to nie jest pasują. właśnie dobre nawiązanie być może, bo też nie miałam o tym wielkiej wiedzy, że Pawlikowska Jasnorzewska nie tylko realizowała się właśnie w takich krótkich formach i w tych wierszach, które pisała całe życie, ale pisała też sztuki teatralne. Tak, napisała ich kilkanaście. Tak, i to jest niesamowite, bo zaznaczyłam Ja o tym nie sobie, wiedziałam, powiem tak, szczerze. zaznaczyłam jakoś sobie zupełnie mi to- specjalnie, że miała jakiegoś nosa, miała naprawdę czuja, bo napisała w którymś momencie taką przypowieść, znaczy właściwie nie przypowieść, tylko taką sztukę, tak, Kochanek Sybilli Thompson. To była fantazja Pawlikowskiej, no w ogóle taka futurystyczna trochę, ale o Europie zalanej przez Chińczyków. Europa 1977 rok, czyli tak wyprzedziła trochę czas o jakieś 50-60 lat. Zalanej przez Chińczyków. No, proszę sobie wyobrazić, co my dzisiaj mamy w ogóle na świecie, jak się zmienił układ sił, prawda? tak. I Chiny są niemalże potęgą Azja dzisiaj, w ogóle prawda? staje się potęgą w Także porównaniu do miała Europy. jakieś takie wyczucie. No tak, ponadto jak już mówię, jesteśmy przy jej sztukach, to takie dwie chyba jedne z ciekawszych i wydaje się, że niezwykle też naprawdę mądre i też takie prorocze. To jest jedna sztuka, to jest Mrówki, a druga przede wszystkim to jest Babo Dziwo. Tak. I to była niezwykły tak naprawdę utwór. Nie wiem, można go może nazwać nawet antyhitlerowskim tak Przez naprawdę. ten utwór musiała wyjechać z Polski No w to czasie był jeden z wybuchowania. powodów, bo to było absolutnie skrytykowane. Została wpisana na listę osób do aresztowania. Wrogów nazistowskich Niemiec, ponieważ to był utwór, który wyśmiewał totalitaryzm. A otwór Mrówki z kolei wpisuje się tutaj w nasze też inne opowieści o między innymi Krzywickiej i Boju, ponieważ była to, tam pisała o wolności kobiet, o prawie kobiet do wolności, opresji reprodukcji i tam był taki też kolejny dramat społeczny. W związku z czym zupełnie inne te dramaty są w porównaniu do tych faktycznie krótkich wierszy, traktujących głównie o miłości, o stracie, o oczekiwaniu, prawda? Ale też erotyki, prawda? Jakieś takie liryczne formy. Natomiast tutaj te sztuki teatralne, one były jednak takie nacechowane tą problematyką i społeczną i trochę tą polityczną, prawda? No i tak jak tutaj powiedziałaś, takim futurystycznym myśleniem. Tak, spojrzeniem. Podobno dwie sztuki napisała razem z Witkacym, który przez chwilę był jej kochankiem, a na pewno przyjacielem. O, tego nie wiem, że kochankiem. A na pewno bliskim przyjacielem, tak, chyba mieli romans albo próbę romansu w Zakopanem, natomiast te sztuki ponoć nie przetrwały. Szkoda, bo byłoby to na pewno bardzo Ale czytałam właśnie, że pisał do obu pań, bo to również z Magdaleną te sztuki powstawały, że nie kończcie niczego beze mnie. Także on tam ponoć się bardzo wpisywał w Tak, tą... nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o Witkacym, to mówiliśmy, że właśnie jego żona Nina była kuzynką Pawlikowskiej i ten romans był jednym z powodów, dla którego było duże ścięcie w rodzinie. No ale właśnie nigdzie tego w tych dokumentach, jakichś, do których dotarłyśmy, nie jest to udokumentowane. Są takie ploteczki, prawda? Jakieś przesłanki, które gdzieś się pojawiają. Ale rzeczywiście miała swoją taką drugą sferę, w której realizowała się bardziej Na poważnie, pewno bardziej. prawda? Ja chciałam jeszcze tutaj powiedzieć, że ukochanym poetą Pawlikowskiej był Leśmian. Też Państwa serdecznie zapraszamy do naszego podcastu o
o Oleśmianie. Natomiast jeszcze musimy tutaj powrócić, bo tak chciałabym Państwu powiedzieć, kim ona się otaczała, w jakim ona była środowisku. Julian Tuwim, Witkacy, hrabia Franciszek Potocki, Maciej Starzewski, pierwszy mąż Magdaleny Samozwaniec i filozof Wincenty Lutosławski, który był pionierem jogi w Polsce. Aha. I ponoć właśnie razem z Madzią Lilka były w takich białych prześcieradłach, uprawiając te figury w swoich pokojach panieńskich właśnie jak to się asany. mówi? Asany, dokładnie, asany. W związku z czym na pewno były bardzo nowoczesne. Tak, one były bardzo nowoczesne. One w ogóle wyprzedzały swój czas, dlatego że też wychowały się w takim nieszablonowym domu. No jednak ten dom był bardzo artystyczny. Dom, który przyzwalał na poszerzanie swoich horyzontów. Ona mówiłaś, że nie miała tego formalnego wykształcenia, ale ona zaczytywała się w filozofach, kochała Schopenhauera, czytała niczego. Tak, ona to absolutnie zdecydowanie tak, natomiast ona sama gdzieś tam wspominała, że pewne braki w edukacji, no tak mogło być, że miała pewne braki w edukacji, na pewno były świetnie wykształcone pod kątem lingwistycznym, znały języki obce, no już język francuski był najważniejszym językiem, który należało opanować perfekt. No zresztą był to jeden z powodów, dla którego jej trzeci mąż, który chyba był najlepszym dla niej mężem, tak naprawdę, był taki na początku lekko przez rodzinę odtrącany, bo nie znał języka francuskiego, proszę Państwa, no tragedia. Tragedia. No tak. No ale był dla niej bardzo dobrym mężem i dobrze, bardzo, że to powiedziałaś, bo rzeczywiście jej droga przez małżeństwa i przez związki właśnie z mężczyznami niestety różami usłana nie była. Ona była bardzo kochająca. Ona chciała być, ona przede wszystkim chciała być zakochana. Tak, ona pragnęła być zakochana. Udało jej się to w drugim małżeństwie, ale niestety bez wzajemności takiej przynajmniej długotrwałej. Tak. Na początku to było chyba, tak. No ale trzeci związek był takim związkiem, no, który dał jej spełnienie. To jednak trzeba powiedzieć, że ten mąż przy niej był. Ona kochała go taką miłością, świnusiem go nazywała, bo to też takie właśnie było określenie, które to był ten lotek, prawda? Tak, lotnik jasnorzewski. Był lotkiem, no tak, ale wiesz, ja się zastanawiałam, może jeszcze do tego dojdziemy, czy gdyby nie wybuchła II wojna światowa, czy gdyby oni nie wyjechali i czy gdyby, to uchylimy już tak trochę może tajemnicy, Maria nie zachorowała bardzo poważnie. Ja nie jestem pewna, bo jej też już się moim zdaniem tak, bo ona jednak chyba przede wszystkim chciała być zakochana, a jednak Jasnorzewski też się okazał pragmatycznym mężczyzną, dbającym o dom. Ja nie wiem, czy jej o to chodziło. Ja jeszcze chciałam Państwu jedną rzecz powiedzieć, jeżeli Ania pozwolisz, bo muszę to przeczytać Państwu, dlatego że mówimy, że to była taka rodzina bez wątpienia wyjątkowa, intelektualna, elita i w ogóle, natomiast są tutaj właśnie w opowieści o Marii Pawlikowskiej pióra Małgorzaty Czyńskiej bardzo dużo jest listów cytowanych, którzy piszą do siebie członkowie rodziny. I ja chciałam Państwu przeczytać coś, co mną wstrząsnęło, a mianowicie fragmenty listów oczywiście, które pisał Wonio, czyli Wojciech Kossak do swojej żony, która na niego czekała, gotowała mu i z uwielbieniem przyzwalała na wszystkie jego romanse. Znaczy przyzwalała, jak gdyby, w pewien sposób pozwalała. Wyobraźcie sobie taki list. To są dwa fragmenty. Pisze Wojciech do żony. Biedna Mancia, got, co ty masz ze mną kłopotu przez te babiszony, co tak na mnie lecą? Pisał z Berlina w 1900 roku. A lecą wszystkie, pokojówki i księżny, i kokoty, i panny. Śmiej się. Ale jak cię kocham, tak ja jestem wyjątkowy człowiek, że przy tylu tendencjach tak rzadko przeciwko tobie zgrzeszę. Bo wierz mi, Maniuchna, że u mnie grzech jest rzeczą nadprogramową. Przy czym następnie pisze kolejny list do niej, tam już po jakimś, to nie jest ten sam czas, ale wracając. No bo jak on wracał, to cały dom stawał na głowie, musiały być wspaniałe potrawy, no w ogóle wszystko dla Wojciecha, a on pisze do niej tak, no powiem szczerze, to jest coś, a żeby tam wszystko uroczyście mnie oczekiwało, wrota, ramiona i twoje białe nóżki na rozcież.
No dobrze. Moncia niech się przygotuje na bardzo wypuszczonego męża. Proszę, żebym nie widział niebieskiej chusteczki intymnej, żeby Anusia, to była służąca, miała konferencję właśnie w innej chwili i żeby tam wszystko było ładnie i pachnąco, dobrze? Za to Woniuś będzie bardzo uprzejmy. Powiem ci szczerze, że... No, jest to na pewno obyczajowość, która nie ma zbyt wielu odniesień współcześnie. To znaczy Ale dzisiaj wyobrażasz kobiety... sobie w ogóle to jest coś taki list, przecież taki list w dzisiejszych czasach, a przynajmniej moim zdaniem, gdybym ja go dostała, to ja już bym tego męża nie wpuściła do domu. Mam trochę, znaczy mam tutaj mieszane uczucia, bo myślę sobie tak, mówiłyśmy o tym, że artystyczne były to postaci. Nóżki narościsz, no Ania, Tak, proszę cię. no ja wiem, ale chcę tutaj na obronę powiedzieć taką jedną rzecz, która wydaje mi się, może to trochę usprawiedliwiać. Znaczy ja rzeczywiście czytając te książki, czytając tą opowieść o tej rodzinie, bo myślę, że tutaj wiele jest jeszcze publikacji, które można by było o tej rodzinie przeczytać, ale skupiłyśmy się na Marii. No ale wiadomo, że Maria nie wzięła się znikąd, No tak. więc też ta rodzina ją ukształtowała. To na początku pomyślałam sobie właśnie tak jak ty. No, uderzyło mnie to. Potem myślę sobie, no ale jednak czasami piszemy takie rzeczy, które czy mówimy, czy myślimy, te listy jednak były takim nośnikiem. No tak, no nie było SMS-ów, prawda? nie było telefonów, dokładnie. Więc piszemy takie rzeczy, które są Ważne, intymne, które tylko między dwojgiem ludzi się dzieją, No może, które mogą być, no jednak mogą być Miłe. czasami żenujące, po prostu jak żenujące, się je czyta. publicznie gdzieś ujawnia, ale w tej energii między dwójką ludzi mogą stanowić pewien rodzaj porozumienia. Tak sobie to tłumaczę. I teraz przyszła mi do głowy, czytając w ogóle te wszystkie historie właśnie związane z Marią, taka dwoistość myśli, bo pierwsza to jest właśnie to, że jakaś infantylna ta rodzina, że wszystko takie, prawda, Powiem szczerze, że ja egzaltowane, egzaltowane, tak dalej, dziecinne, trochę na pokaz, trochę nie, no takie... Tak, więc to jest jakby taka jedna Takie warstwa. crazy, no jakby na to taki... Druga warstwa, która przyszła mi do głowy i o której tak sobie myślę, to jest właśnie to, że jednak... to słowotwórstwo i ta pewna hermetyczność właśnie też takiego odnoszenia się do siebie, ta specyfika pewna, one jakby nie przetrwały tego przelania na papier. To znaczy one pewnie fajnie funkcjonowały w ramach tej rodziny, ale kiedy zostały przelane na papier i są dzisiaj współcześnie czytane, to budzą pewien dysonans. Ale jeszcze jedna przyszła mi do głowy myśl, a mianowicie, chociaż tutaj akurat mówimy o Wojciechu, ale często właśnie ta egzaltacja, ten infantylizm jest przypisywany Marii. I pomyślałam sobie, że właśnie jak mówimy o mężczyźnie, który się bawi takim słowotwórstwem, tworzy, to raczej się to gdzieś ociera o taki podziw, prawda? Jak to robi kobieta, to już jest infantylne i takie trochę egzaltowane. Więc to też jest kwestia trochę ocen. No i ostatnia, trochę dużo mam tych wielowątków, ale ostatnia myśl, która mnie naszła jakby przy tej okazji, to jest to, że jednak tutaj biografowie sięgnęli do tej korespondencji, no jakby pokazując czasami, no nie chcę powiedzieć, że za dużo, ale Znaczy, jednak to była taka trochę bardzo... intymność między no tymi tak, ludźmi, oczywiście, prawda? oczywiście, dlatego niektórzy sławni ludzie palili listy na pewnym etapie. Jak Dokładnie. prawda? I tutaj jeszcze chcę powiedzieć, bo my Żeby oczywiście zbyt dużo informacji nie wyszło, które później w ten nie sposób są potrzebne, żeby jakby prawda, kogoś dyskredytować. Bo No ale też dzięki temu też lepiej poznajemy tę rodzinę. Ale właśnie nie wiem, czy w pełni, czy tylko przez pryzmat jakiejś korespondencji, która się No na zachowała, pewno, która rzuca oczywiście, takie że światło. wszystkiego nie wiemy naturalnie. Teraz, no oczywiście Małgorzata Czyńska, polecamy tą książkę jako lekturę, jedną z biografii, bo tych biografii jest dużo, ale jest też książka Rafała Podrazy pod tytułem Wojny szatan spłodził. I to jest książka o ostatnich latach Marii. I tutaj ja miałam bardzo dużą
taki dyskomfort właśnie, dlatego że to jest książka wydana na podstawie jej listów i pamiętników, których ona nie życzyła sobie, żeby były udostępniane. Również siostra pilnowała, żeby one nie były upublicznione i dopóki żyła, nie chciała, żeby one były publikowane. I jednak czuję, że ta książka trochę przekracza pewną granicę. Tak, więc myśląc o całej tej historii, myślę, że trochę biografowie zaczerpnęli zbyt intymnych treści. Z drugiej strony taka rola jest biografa, tak? Bo to jest research, tak? Wchodzimy to jak gdyby postać nie osiągnęła czegoś wyjątkowego w swoim życiu, nie osiągnęła nie miała wybitnych osiągnięć, to też byśmy nie szukali i nie patrzyli. No tak, oczywiście. No to jest research, tak? Także im więcej wiemy, no trudno byłoby też, jeżeli jest dostępne, żeby tego nie udostępniać dalej. Tak. Natomiast w każdym razie, tutaj dużo tych takich właśnie jest, dużo kontrowersji. No i tak zaczęłyśmy mówić o tym, bo tak wydaje mi się, że do tego dążyłaś, ja ci przerwałam tym wątkiem Wojciecha i Marii. Życie, zaczęłyśmy mówić, że o życiu małżeńskim Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jej pierwszym mężem był rotmistrz Władysław Ritter-Bzowski-Janota. Bzunio. Popularnie zwany Bzuniem. Po prostu Bzunio. Tak. Zachwyt był absolutny Marii, jak go spotkała. To był początek I wojny światowej. Był wielki ślub z wielkim posagiem i szybka nuda. I okazuje się, że ten okres narzeczeństwa był tym okresem najwspanialszym właśnie dla Lilki. Ponadto gdzieś tam się też przemykają takie informacje, że był to moment, początek I wojny światowej, utrata wielu przystojnych i wartościowych mężczyzn. Bardzo wiele kobiet był strach trochę przed staropanieństwem i tym, że jednak kobiety zostaną same. A dodajmy, że starą panną już można było określić 25-latkę, tak, co dzisiaj to się absolutnie nie mieści w głowie. Prawda? Bzowski był wojskowym, cesarskim i królewskim. Był nawet adiutantem cesarzowej Austrii, więc na pewno również urodził się w ogóle w Lwowie. Natomiast wydaje się, że była Lilka nim zauroczona, był przystojnym mężczyzną, jak wszyscy jej mężowie zresztą. Natomiast mnie się wydaje, że ona nie kochała tego męża nigdy chyba. Ona była zakochana. Ona chciała być żoną. Ona chciała mieć piękną suknię i z tego co pamiętam suknia, i tak, tutaj zapisałam, na pierwszym ślubie ślub był w kolorze szafirowym, drugi ślub to była suknia liliowa, a trzeci seledynowa. Nigdy nie miała białej sukni. I bardzo szybko, bo oni wzięli ślub w 1915 roku. Natomiast dokładnie we wrześniu 1915 roku i bardzo szybko on ją znudził. Ona była nawet, bym powiedziała, okrutna w stosunku do niego, bo zapisywała na przykład w swoich dziennikach jakieś straszne informacje na jego temat i zostawiała te dzienniki na wierzchu, bo chciała, żeby przeczytał. Malowała takie rysunki ukazujące jej nieszczęście, nazywała go trapistą, bo on się wciąż o wszystko martwił podobno. Natomiast trudno, ja myślę sobie, nie martwić się o swoją żonę, która w momencie, gdy on pracuje, wraca do domu, chciałby mieć w miarę normalny dom, w końcu to był wojskowy, też z dobrej rodziny. Widzi ją leżącą w ogrodzie i on tak, co Lilka robi? Słucham, jak trawa rośnie. Nie wytrzymał jej filozofii życia. Mówiłyśmy, że ta rodzina była przedziwna, bo była trochę przedziwna. Tak. Między innymi dlatego, że córki, które miały wielki talent, w ogóle nie były nauczone przez matkę prowadzenia domu, co było nietypowe. Dlatego ten pierwszy związek to było takie sprawdzam i Lilka się nie sprawdziła w tym. Nie wiedziała w ogóle co zrobić, nie potrafiła robić zakupów, nie potrafiła gotować, nie miała służącej. Później jak miała, to nie wiedziała jak tą służącą jakby wykorzystać. Pisała do mamy, żeby jej mama przysłała tą służącą z Kossakówki, prawda, bo żeby jej pomogła. Ona musiała dobrze jeść, prawda, bo ona dbała o swoje że oni zdrowie. głodni w ogóle chodzą. Ciężka sytuacja. I to jej zostało, do końca nie wiem, czy w której książce
książce to czytałam, ale to też mi się tak rzuciło, bo ona w którymś momencie już jak, chyba to było z trzecim mężem, albo jeszcze z tym pierwszym, jak panie jej doradzały właśnie, że gosposia nie może chodzić na targ. Z trzecim no to być mężem. może Jasno, właśnie z że też trzecim, mieszkała też tam w Dęblinie chyba. że nie może chodzić na targ gosposia, bo wtedy przepłaca, prawda? Więc musi iść pani z gosposią, pani, czyli Lilka, czyli Maria. No Żeby i nie ona, przepłacać, żeby powiedzmy. nie przepłacać. No i ona się wybrała na ten targ. Uznała, że to jest dobra rada i się wybrała. 2 dorożki, Wszystko kosztowało więcej niż przepłacenie za bochenek chleba przez... No i taka była właśnie bardzo zdziwiona, jak one na tym robią interes, bo ona generalnie zapłaciła zdecydowanie więcej niż gdyby gosposia słuchajcie, no ale też jak gdyby są takie... Dlaczego tak się działo? Dlatego, że w czasie I wojny światowej, jeszcze zanim Lilka wyszła za mąż, albo już jak wyszła za mąż, no to wiadomo, że była bieda w okresie II wojny światowej. Każdej wojny jest problem z jedzeniem i z gospodarką. No i w związku z czym mamidło było bardzo takie zaradne, miało tam wory pszenicy, mąki, nie wiem czego tam jeszcze, żeby to wszystko, no ale między innymi w ogródku w Kosakówce też były hodowane warzywa. I mamidło w czasie wojny pieliło ogród, a w tym samym czasie, jak mama pieliła ogród, dziewczynki bujały się w hamaku. No to jak ona mogła wiedzieć, co zrobić ze służącą i z dorożką? No tak. No nie Także były w ogóle przygotowane one były do tego. kompletnie nie. No w każdym razie co jeszcze mnie tak ubawiło trochę, też no, wchodząc w takie szczegóły życia, noc poślubna była bardzo ciekawa przede wszystkim dla Magdaleny Samozwaniec, bo Magda chciała dowiedzieć się od swojej siostry, czy tam noc w ogóle poślubna, czy to w ogóle wszystko ma sens i na czym to wszystko polega. No, Lilka bardzo bała się tej nocy poślubnej, głównie ze względu na swój garb. Ona ćwiczyła pozy, jak się w ogóle położyć, jak się ułożyć, żeby ten garb nie był był jak najmniej widoczny. Tak. Natomiast to, co mnie tutaj też... Chociaż stwierdziła, że łóżko jest dla niej dobrym tłem, czyli potrafi się jakoś lubiła odnaleźć. w ogóle, prawda? robiła sobie w ogóle łóżko, tak. Natomiast gdy Madzia przybiegła do pokoju siostry wypytać o wrażenia, Lilka spojrzała na nią melancholijnie i rzekła tylko, że nie warto wychodzić za mąż. No możecie sobie Państwo też wyobrazić, jaka to musiała być jednak hermetyczna rodzina i jak ciężko było tym mężom się odnaleźć w ogóle w tym bardziej, stadle, że Brzozki prawda? nie znosił akurat Magdy, jeszcze ona nie była wtedy samozwaniec. Tak, ale no to każdy z tych mężów miał naprawdę ciężki los. No słuchajcie, no miał ciężki los, dlatego że dzień po ślubie państwo mieli wyjechać na miesiąc miodowy do Zakopanego, no ale okazało się, że pociągi... Tak, że pociągi są przepełnione, w związku z czym od tatki trzeba pożyczyć samochód. Tatko powiedział, że nie pożyczy, jeżeli sam nie pojedzie. No ale on nie pojedzie sam, tylko musi jechać z szoferem. A ponadto tatko bał się, że będzie mu nudno, w związku z czym wziął Magdę ze sobą, żeby mu nie było nudno. A potem Lilka stwierdziła, a właśnie to cudownie Dlaczego by było. mamy nie weźmiemy? Dlaczego mamy nie weźmiemy? W końcu Brzozki powiedział, to w ogóle nie jedźmy. Jak to nie jedźmy? Przecież dopiero będzie wesoło. No łatwo to tamtym mężczyznom w rodzinie nie mogło być. Ta rodzina tak. była naprawdę bardzo hermetyczna, chociaż oczywiście otwarta na doświadczenia, ale jednak trudno było w niej zaistnieć jako kolejny członek, prawda, na równych prawach. Tak, natomiast jeszcze wracając do tej takiej trochę naiwności, czy może takiego faktycznie rysu jednak chyba dziecinnego, ja nie umiem tego nazwać dobrym słowem, to w momencie, gdy już Lilka się naprawdę znudziła tym małżeństwem i wiedziała, że no nie chce być barchanową żoną, że ona chce jednak tworzyć, że ona nie chce patrzeć jak tańczą, tylko chce tańczyć. Tak, że ona kwaśnieje Ona generalnie kwaśnieje w związku, generalnie, prawda? tak, z tym właśnie. No to na przykład pisała do mamy, dlaczego mama mi pozwoliła wyjść za mąż za tego jołopa, czyli w pewien sposób oskarżała mamę, która od początku Za decyzję, tak. za decyzję No tak. nazywając swego męża jołopem. No w związku z czym myślę sobie, a to było właśnie, ach czemu mi mama pozwoliła wyjść za tego jołopa? No mniejsza z tym. To jest rewanż za zbyt udanych rodziców. Po 100 razy całuję najdroższa Lili. W związku z czym no, miała takie trochę... No,
powiem, że duży dysonans przy tej Tak, osobie. Tak, tak. jakoś troszeczkę mi spadła z piedestału. Ciężko jest to na pewno jednoznacznie ocenić. No, bo myślę sobie tak, że pisała przepiękne wiersze, erotyki. Tak, zgadzam się z tobą, że nasze pokolenie dziewcząt wychowało się, widać, można żyć bez powietrza, prawda? To wszystko my to umiałyśmy na pamięć, pisałyśmy liściki, bo to był nasz czas. To był faktycznie nasz czas. Ale tak z drugiej strony myślę, że ona też była okrutna dla tego pierwszego męża. Naprawdę była okrutna. No tak. Postawiła na swoim, ale proszę Państwa, ona nie była w pustce. Ona jeszcze będąc mężatką i chyba z 3 lata czekając na rozwód kościelny, wpadła w romans. No tak, tak, oczywiście. Tutaj jeszcze tylko powiem o tych kościelnych właśnie zabiegach, bo to Tak, mnie z to w kolei ogóle bardzo... Były kosztowne. Tak, one były kosztowne, one były finansowane właśnie obrazami tatusia, Tak. prawda? Czyli tatuś malował, załatwiał, no jak tam... Ale jeździł po tych księżach, księży, tak, więc wiedził był bodajże nawet zaspokajał w tej sprawie. Dokładnie, te wszystkie potrzeby, które były gdzieś tam zgłaszane, żeby załatwić to. No matce ale właśnie zależało bardzo na tym załatwieniu No też. tak, ale właśnie ta sama, ta formuła, że załatwiamy jednak rozwód kościelny, Nie, no to jest w ogóle no to jest zakłamanie, naprawdę, tak, to jest hipokryzja. No to jest pani Dulska, no Tak, klasyka tak, pani, to klasyka, jest hipokryzja. prawda? I tutaj dwukrotnie to miało miejsce, bo oni dwukrotnie unieważnili małżeństwa. Ale ślub z Jasnorzewskim był już tylko cywilnym ślubem. Ale sąd, Nie, okej. wydaje mi się, że nie. No Wydaje mi może, się, że tylko może. ten pierwszy, ale tam jeszcze był zabieg z lekarzami, bo też trzeba było poszukać lekarzy, którzy bo trzeba było znaleźć powód rozwodu kościelnego. Nieskonsumowane małżeństwo. Powodem miało być, że tam była gdzieś niedorozwój narządów płciowych. W związku z czym Lilita się zgodziła na wszystko, niech będzie niedorozwój tych narządów płciowych. No faktem jest, że dzieci nie miała z żadnego małżeństwa. Być może to był jej świadomy wybór, bo no chociażby ten dramat Mrówki, o którym mówiłyśmy, Wydaje mi się, że pokazuje. świadomy i mówiłaś też o Witkacym. Pamiętasz, że Witkacy też nie chciał mieć dzieci. Tak. To było jakieś takie podejście jednak do świadomego macierzyństwa, które jest z wielkiej miłości. Czyli musi się wydarzyć jakaś wielka miłość nieprawdopodobna, żeby mogło się narodzić i oni dziecko. jeszcze, no to Witkacy to jeszcze nie chciał sprowadzać na ten straszny świat Dokładnie, dziecka. dokładnie. Natomiast gdzieś tam też doczytałam, że Lilka z kolei bardzo nie podobały jej się kobiety w ciąży, no bo to była deformacja No figury. plus deformacja jednak tego jednak- kręgosłupa, prawda, obciążenie Tak, i no tak to dalej. trudno No powiedzieć, to- ale w każdym razie dzieci nie miała. Zgodziła się na tą hipoplazję narządów płciowych, ale niezależnie przed uzyskaniem się tego rozwodu wpadła w kolejny wir miłosny, niezwykły. Zakochała się szaleńczo w Janie Gwalbercie Pawlikowskim. Jak pamiętacie Państwo nasz podcast o Przybyszewskim, to mówiliśmy o Anieli Pająkównie. Tak. A Aniela Pająkówna i protektorami w medyce Anieli Pająkówny byli właśnie dziadkowie Jana Gwalberta Pawlikowskiego, A, to Mieczysław i ciekawe. Helena Pawlikowscy, którzy się opiekowali i bardzo pomagali Anieli w momencie, gdy ona miała dziecko, to nieślubne właśnie Także tutaj też się to wszystko układa w jakąś taką No jakąś plus całą. dom, w którym mieszkali Pawlikowscy, projektował ojciec Witkacego, prawda? Tak, Stanisław na Kozińcu ta piękna willa. Natomiast tutaj patrzę sobie, słuchajcie, mówi, w 1915 roku był ślub, natomiast spotkała Pawlikowskiego, przepięknego mężczyznę, inteligentnego, smukłego, gibkiego, w 1916. No to długo w tym związku małżeńskim szybko uciekła do Krakowa, a następnie do Zakopanego, gdzie właśnie poznała się z Pawlikowskim. No i jeszcze Pawlikowski był tak przepięknym mężczyzną, że żadna kobieta i żaden mężczyzna nie przeszedł obojętnie obok niego i myślę sobie tutaj, Aniu, że to już, jak już to przeczytałam, to już wiem, że na pewno musimy zgłębić postać Jarosława Iwaszkiewicza, ponieważ w opowieści o Pawlikowskim on też się pojawia jako mężczyzna zauroczony Janem Gwysiem Pawlikowskim, także naprawdę przewija on się właściwie, jak się jeszcze, no to przewija się praktycznie Przez wiele postaci życiorysów, to prawda. Prawda jest taka, że Madzia miała chrapkę. Nikt nie sądził, nawet tatko, że Pawlikowski się zakręci koło żonatej córki. No i przez te 2 czy 3 lata
Oni się spotykali w tajemnicy, na Wawelu się spotykali po zakończeniu wojny, jak ten został tak właściwie już otwarty. I on robił jej piękne zdjęcia, miał Tak, piękne to nogi, prawda. które ona malowała. Jest taki przepiękny tutaj portret. No ona zresztą też nogi miała bardzo ładne i je Pewnie eksponowała kostki często, tak. prawda? Tutaj tak właśnie jest taki portret namalowany przez nią. Profil jego. Tak, ale to w stroju Hamleta. To nie wiem, czy będzie to widać. On w stroju Hamleta, bardzo, bardzo taki naprawdę zabawny, piękny, wyjątkowy mężczyzna. No i co? No i był ten romans, tatko prosił, żeby ukrywać, załatwił rozwód kościelny, tak. był ślub i po się tym pobrali ślubie i tak się naprawdę rozeszli. i się rozeszli. Ale dlaczego oni się rozeszli, myślę sobie, to ja będę wciąż wracać, bo tak jednak sobie gdzieś tam w głowie wyrobiłam, dlatego że ten ich związek też był naiwny i śmieszny. I teraz tak, jeszcze przed ślubem, słuchajcie, no jak dorosła kobieta już w trakcie rozwodu kobieta, tak? Czyli już coś przeżyła. Może coś takiego pisać. Jasiu, Jasiu, nic już nie ma we mnie prócz imienia Twego wołanego całym ciałem, całą duszą. Jakiś Ty wielki, że ja Cię mogę tak kochać. Jakże ja wielka muszę być, że Ty mnie pożądasz. Na co on jej odpowiadał, jakże szczęśliwą jesteś malutka, że ja Cię tak kocham. No słuchaj, no przecież No to jest właśnie, no niestety, to jest No korespondencja między dwójką dzieci. osób, które wytwarzają wokół siebie jakąś specyficzną, aurę. Ciężko to ocenić. Znaczy, ja myślę, że jeżeli związek ich i miłość i była oparta na tego typu, no to nie jest rzeczą dziwną, że oni domu ani rodziny stworzyć nie umieli. Oni byli znów zakochani, błąkający, No jego żyjący też- z pieniędzy tatki. Oczywiście, jego też często nie było, bo on był jednak artystą, Tak. występował w teatrze. W No przebraniu i- zresztą, bo rodzina tam nie pozwalała Tak, mu się pokazywać. tak. No Przedtem i- próbował być dyplomatą, był miłośnikiem I to teatru. się też skończyło romansem. Romansem z piękną tancerką z- Wali Kończyńską. Z ciążą, Z prawda? ciążą. No i tutaj podobno bardzo Maria nie była w stanie pogodzić się z tym, że została zdradzona. Jest taki piękny portret namalowany, Lilki namalowany przez Witkacego, jak ona płacze. To jest, tak, te łzy takie. jest przepiękny, wzruszający, co pokazuje jej, jak gdyby pokazuje, w jakim ona była stanie psychicznym. Natomiast ona próbowała walczyć o to małżeństwo do tego stopnia, że mimo, że nie chciała mieć tych dzieci, była taka w ogóle wolna i na pewnym etapie nawet zaproponowała, że ona zaadoptuje tę dziewczynkę, to była Iwa. Dziewczynka, zresztą tragicznie zginęła jakoś zaraz chyba po II wojnie światowej ta Iwa. Natomiast do tej adopcji w końcu nie doszło, ale potem Pawlikowski miał taki pomysł, że może by adoptować, a w wyniku, załatwić rozwód kościelny, to mówimy, że pani Dulska, a w wyniku tego, że to dziecko pojawiło się, jak oni jeszcze byli, czy zostało poczęte, jak oni byli małżeństwem, to Iwa miała podobno o rok zmieniony datę urodzenia, żeby w papierach było, że przyszła już na świat po rozwodzie, więc naprawdę wszystko dało się wtedy załatwić. Prawda? I Wszystko dało się pozory, wtedy załatwić. takie właśnie pozorowanie. Pozorowanie. No w każdym razie Lilka bardzo przeżyła, bardzo to przeżyła i zupełnie nie potrafiła sobie jakby poradzić przez długi okres czasu. Ale też prawda jest taka, że już po rozpoczęciu procedury rozwodowej, a chyba nawet po rozwodzie, oni spotykali się, to w ogóle im nie przeszkadzało. Spotykali się w licznym towarzystwie, między innymi na wystawie światowej w Paryżu, gdzie byli też stryjeńscy, o czym też opowiadaliśmy. I właśnie miała ten chyba romans z Witkacym, albo taką bardzo bliską zażyłość. No i rozwód był w 1929, czy tak, w 16 się poznali, 2 czy 3 lata oczekiwania to kilka lat to małżeństwo. Tak. Kilka lat to małżeństwo trwało. No i teraz taki kolejny wątek, nie wiem czy zgodzisz się ze mną, że Lilka mówi, że była futurystką, tak przewidywała przyszłość, że Chińczycy zaleją. Proszę Państwa, ona poznała oszusta z Tindera. Mówisz o tym lotniku? O tym lotniku portugalskim.
Pawlikowski, no bo to jest też historia. Nie było Facebooka, nie było Instagramu, nie było portali randkowych, ale Lilka po tym właśnie zakończeniu małżeństwa z Pawlikowskim, ona zresztą bardzo dużo podróżowała wtedy. I mnóstwo jakichś romansów różnych się wpakowywała, nawet gdzieś tam była w Konstantynopolu i Pawlikowski już chyba jako rozwodnik napisał do ojca jej, czy ty widzisz, co ta wariatka wyprawia w tym Konstantynopolu, bo faktycznie poleciała i w jakiejś gazecie francuskiej zobaczyła lotnika portugalskiego Sermento de Beir, zapisałam sobie jego nazwiska, który jako pierwszy przyszedł w ogóle do historii, bo odbył nocny lot nad południowym Atlantykiem, był przepiękny, był też poetą, ale miał też żonę. I działał w ruchu oporu portugalskim, no bo wiadomo, że tam był wtedy tam była bardzo trudna sytuacja taka polityczna i on działał w tym ruchu właśnie oporu. Był przepiękny, ona do niego napisała list, on jej na ten list odpowiedział, no więc tutaj to właśnie taki portal randkowy, trochę randka w ciemno. No tak. I on ją przekonał w tym liście, że oni są dla siebie stworzeni, że on sobie wyobraża, jak ona mu się rzuca w ramiona, oni są dla siebie, to są dwie dusze, które się spotkały, dwie połówki pomarańczy. No i ta szalona kobieta tak naprawdę, naprawdę z mieszczańskiej rodziny, doskonałej, z takimi korzeniami, przyjaźniąca się z Leśmianem i Tuwimem. No ona była żądna wrażeń. Ona najpierw próbowała przekonać polskie wojsko, że pozwoliło temu pilotowi przylecieć w ogóle na teren Rzeczpospolitej jako bohaterowi narodowemu, a następnie wsiadła w pociąg i pojechała do Paryża. Tak. No i tam był romans faktycznie bardzo taki namiętny, nie wiem, kilkudniowy, kilkutygodniowy, to już do tego nie doszła. No i pewnego dnia on po prostu zniknął. Tak. I ona, wstydząc się, bo ona tylko swojej przyjaciółce Marii Morskiej o tym powiedziała, chyba nikomu więcej, wstydząc się wrócić w pokoju hotelowym, w depresji, pijąca tylko wodę, chodząca po tych, po prostu czekała, aż ten Portugalczyk do niej wróci, bo to miała być ta największa. Oni mieli być on jej mówił, nikt o tobie nic nie wie, ja wiem wszystko. W gwiazdach to było zapisane. Okazało się, że on w wyniku ruchu oporu w ogóle zniknął, wyjechał z żoną oczywiście, wyjechał do Brazylii. Ale to jest właśnie ten motyw, o który zahaczyłaś, czyli takiego, że w gwiazdach zapisane, ona bardzo była też osobą, która zajmowała się okultyzmem, zajmowała się różnego rodzaju wróżbiarstwem, modliła się do świętego Antoniego, miała diabła w ogóle wizerunek nad łóżkiem, bo stwierdziła, że skoro jest Bóg, to musi być też i diabeł. W ogóle gdzieś tam jakieś takie satanistyczne też elementy pojawiały się w jej życiu. Natomiast myślę sobie, ona miała nawet karty tarota, które sama zilustrowała. Talii kart nie wypuszczała z ręki. Tak było. I myślę sobie, gdzie ta zdolność wróżenia, żeby nie wywróżyć sobie, co ją czeka, prawda? Że tutaj jeden nie taki, drugi nie taki, trzeci, dopiero ten czwarty jej się trafił rzeczywiście taki. Natomiast tak mi się to właśnie, tak pomyślałam sobie, że na pewno trzeba być sama się ciągle w tarapaty trzeba być odważną kobietą, mającą pieniądze od tatki, bo powiedzmy to sobie jednoznacznie. Ojciec tam gdzieś w listach do matki nazywał ją i Magdę kukłami, żeby już niech te kukły przestaną ode mnie ciągnąć pieniędzy, bo ja już nie wyrobię, to się przejawiało, żeby pojechać po prostu przez pół Europy do mężczyzny, który... Pamiętasz taką książkę Samotność w sieci? Tak. Tak, prawda? To była taka pierwsza chyba książka, to była taka, która mówiła Cielecka grała w tym filmie. Która w ogóle opowiadała o tym, o możliwości poznania kogoś. No teraz właściwie portale takie randkowe i poznawanie się przez internet staje się coraz bardziej powszechne. Natomiast tutaj to było dosłownie to samo. List, korespondencja, i tak właśnie sobie go nazwałam oszustem z Tindera, ale to oczywiście dla swoich ale faktycznie, że on działał... Skrót. Nie, on działał w ruchu oporu, on wyjechał do Brazylii. Skrót myślowy. To dopiero po rewolucji tej goździkowej wrócił w ogóle do Portugalii. Jest faktycznie tam jakimś bohaterem narodowym. No i co? I w 1931 roku w końcu poznaje Lotka. Tak, miłość, która chyba dała jej spełnienie. Na pewno on się dobrze nią zajął. Był 10 lat młodszy od niej, czyli też musiał być, prawda, atrakcyjny. Znaczy w ogóle, powiedzmy Państwu,
otwarcie, że posiadanie 3 mężów w tamtym czasie to był naprawdę unikat i no, trzeba było się mocno wypozycjonować tak w przestrzeni jakby kulturowej wśród znajomych, żeby to nie było traktowane jako jednak coś takiego nieprzyzwoitego, No, bo na pewno Marta, oczywiście, natomiast myślę, że tu pomogło jej to, że była artystką. No tak, że córką pierwszy był unieważniony, Wojciecha prawda, ten Kossaka, ślub. moim No. zdaniem to było bez wątpienia No, bardzo kluczowe tak naprawdę, bo to było nazwisko, które otwierało drzwi. Tak. Także ona miała tego młodszego o 10 lat męża, który był również bardzo przystojny. Bardzo podobny był przystojny. Tylko nie znał francuskiego. No nie znał, no trudno. No musiał mieć jakieś wady. Ale no, starał się jej nieba przychylić. Ona często właśnie nawet w tej książce, o której wspomniałam, o tej wojnie, pisze, że nawet się trochę bała, czy on się nią nie znudził, że jest taki coraz bardziej wycofany, poważny. No myślę, że on też się troszczył i martwił o ten jej stan zdrowia. Bo no, spróbujmy tak trochę podsumować, że jak oni się pobrali, oczywiście jeszcze podróżowali, spędzili dużo pięknych, w Dęblinie mieszkali, miłych miejsc, podróży odwiedzili. Natomiast 1939 rok, kiedy wybuchła wojna, jeszcze w 1939 roku po wybuchu wojny była premiera w Warszawie tej Baby Dziwo. Ona była wcześniej, ale 14 potem osób, po raz 2 kolejny. września chyba była. Tak. To jest niesamowite, że 2 września, No 39 rok, 14 osób przychodzi na premierę. Na przedstawienie, prawda? Sztuki O totalitaryzmie, tak. I to została później właśnie ostrzeżona. Tak myślę, że się o tym tak szerzej nie mówi, bo to jest w ogóle My mówimy właśnie my teraz, mówimy właśnie, tak. ale taki piękny symbol tak naprawdę, rzecz warta w ogóle podkreślenia i fantastyczna No też taka rzecz, odwaga to była, ogromna. prawda? Żeby coś takiego pokazać. No w każdym razie ona się dowiedziała, że została ostrzeżona, że jest na tej liście. No i oni musieli uciekać. Uciekli do Francji. Tak, no chyba to jak wszyscy przez Rumunię. Przez Bułgarię? Nie, przez Rumunię, tak jak myślę, że wszyscy wojskowi. Tak, i uciekli do Francji. Ona się tam czuła świetnie, bo mówiła właśnie po francusku, prawda? Czyli nawet zaznaczała, że no, była bardzo dobrze przyjmowana, była z takimi należytymi nawet honorami, gdzieś tam ją przyjmowano. Ona zresztą została wielokrotnie też nagrodzona. Miała tam nagrody literackie, nagrody miasta Krakowa, więc to też była członką pen klubu, więc no, członkinią, członką. Więc to była osoba, która już była uznana i miała taką karierę rozpoznawalną. Ale właśnie mówiąc po francusku czuła się tam jak ryba w wodzie i dopiero później, jak oni musieli się z Francji przedostać do Anglii. On był pilotem, tam powstawały te polskie jednostki przy RAF-ie. Dokładnie. Z tego wynikało. I to była dla niej sytuacja, no jednak dla niej tragiczna, bo po pierwsze, angielski był u niej dużo słabszy niż francuski. Na pewno to nie był ona znała oczywiście angielski, ale raczej na poziomie takim komunikatywnym, a nie na poziomie wypowiadania się dokładnie z taką elokwencją, z jaką wypowiadała się w innych językach, czyli w polskim i francuskim. No bardzo, bardzo też jej dokuczały te grupy Polaków, które się przesiedliły, ona w ogóle nie lubiła tego, nazywa ich polactwem. Oni chcieli, żeby napisała takie te wiersze o ojczyźnie, o Bogu, honorze. Bardzo tak negatywnie się. A ona była pacyfistką w ogóle. Ona była pacyfistką, ona nienawidziła wojny i tylko w ten sposób przypisała piękne wiersze, będąc tam. Negatywnie się wypowiadała, no i potem niestety zachorowała. Była w izolacji, bo nie nawiązała właśnie żadnej więzi z nikim na tej obczyźnie po prostu. Lotek był ciągle w obowiązkach, poniekąd w pracy, prawda, zawodowych. On oczywiście przyjeżdżał, ale to jednak ona była skazana i opisuje właśnie te bombardowania. Samotność samotność absolutnie doskwierająca. Z radia dowiaduje się, że umiera jej ukochany tatko. Tragedia to jest. Rozstaje się z siostrą, którą była bardzo związana. Umiera jej mama, w związku z czym ona traci wszystko, co najdroższe. I ona nie wie, co się już dzieje z Kossakówką. Nigdy się Tak. nie spotkała. Nie wie, co się dzieje z Kossakówką. Nie wie, co się dzieje z przyjaciółmi.
ze znajomymi, no przecież Tak. to było całe jej życie. W związku z czym była bez wątpienia, to tam prawda, mówiłyśmy o takich różnych rzeczach, które mogą być trochę kontrowersyjne, natomiast była bez wątpienia bardzo wrażliwą kobietą. Bardzo, tak. I emocjonalną. Tak. No i życie jej nie oszczędziło tych Nie. emocji. I niestety na koniec również zachorowała. Myślała, że to są jakieś związane z menopauzą dolegliwości, ale jednak był to chyba rak szyjki macicy. No, z tego, na co pewno choroba, doczytałam. czyli na pewno choroba nowotworowa. Ona długo się broniła przed pójściem do lekarzy, bo miała ogromny wstręt do białego fartucha ze względu na to, ile wycierpiała przez tą rehabilitację garba jako Dokładnie. dziecko. W związku z czym tutaj No i broniła trochę się przeczekała bardzo. jednak to. Miała przerzuty podobno Chyba do kości. miała radioterapię, chyba miała, tak. No w każdym razie, ja tutaj już nie wiem dokładnie, w każdym razie zmarła w 1945 roku, de facto po zakończeniu Dokładnie, wojny. 53 lata miała. 50, była młodsza ode mnie. I ode mnie też. Jasnorzewski do końca podobno życia nie mówił o niej w czasie teraźniejszym. Bardzo ją kochał. On i Magda, jej siostra, przeżyła ją o wiele, wiele lat, bo z tego co pamiętam, to na początku Ona chyba- 70 lat Tak. zmarła dopiero na początku Tak, 70 lat, mimo że okres wojny spędziła w Polsce, w okupowanej Polsce. No i siostra Ale się Otek już w ogóle nigdy nie chciał nawiązać kontaktu z rodziną przez bardzo, bardzo długi okres chciał. czasu. Tak. Natomiast powiedział o niej później, po latach, kiedy któryś z biografów nawiązał chyba z nim kontakt, że i to bardzo mi się spodobało właśnie, że Maria była takim kwiatem cieplarnianym i że on się po prostu nią opiekował. No, wzruszyłam się teraz, kwiat cieplarniany, mimo tych wszystkich moich takich tutaj przytyków do Marii. Także ciężko ją tak jednoznacznie Ciężko, nie, oczywiście. ocenić. No, co możemy tak podsumowując powiedzieć, że mnie się trochę tak otworzyły oczy na bez wątpienia bohaterkę mojej takiej okresu nastolatkowego, gdzie jak my byłyśmy... Dojrzewałyśmy emocjonalnie Ja tak wtedy, myślę, że tak od prawda? końcówka szkoły podstawowej, tak na Liceum. rok może przed maturą, bo potem już może w tej klasie maturalnej trochę... To był taki moment, kiedy w naszym pokoleniu przeżywało się romantyczne miłości, czytało się Absolutnie. wiersze. Małgorzata Hilar, Poświatowska, Tak. Jasnorzewska-Pawlikowska, Tetmajer. No, prawda, te właśnie Kasprowicz, no to były takie, jakby żyło się tym i faktycznie... Poezja była bardzo, Poezja była tak, bardzo ważna. ważna. Świadczyła też o takim naszym wykształceniu i w takiej wrażliwości dziewczęcej, Ale takim też romantyzmie. pozwalała, wydaje mi się, łatwiej nazywać to, co Tak, poprzednio tak. też mówiłyśmy o poezji, że ona jednak daje ten taki aparat pojęciowy, w krótką formę coś zamyka, Tak, pozwala to oczywiście. przeżyć w taki dodatkowy, inny sposób. Oczywiście. To Także jest w zachęcamy ogóle... Państwa do czytania poezji. Zachęcamy Państwa do czytania poezji na pewno. Nie jest to być może proste, bo poezja może być trudna w odbiorze, zależy oczywiście, Tak, ale wiesz co, ale powiem Ci, że zanim przeczytasz, bo widzę, że, Tak, że chcesz chciałam- coś przeczytać, tak. to pomyślałam sobie, że my jednak żyjemy teraz w okresie krótkiej formy i Tak. może to jest właśnie czas na poezję. Może to jest czas na poezję, ponieważ Może to będzie jest- prościej przeczytać 2 zwrotki niż Dokładnie. 350 Dokładnie. stron powieści. Kupić sobie można kilka tomików poezji, położyć pod ręką i zamiast sięgnąć po telefon, żeby przeskrolować kolejne TikToki, można przeczytać sobie jeden wiersz. On na pewno, myślę, że da taki fajny bodziec do uczuć, do myślenia. A przed wieczorem wyciszy. Dokładnie. Nie wiem, jaki był Twój ukochany wiersz, ale mnie Pawlikowska Jasnorzewska głównie kojarzy się z tym wierszem, który napisała po rozstaniu z Pawlikowskim, Aha, który miał no być ciekawa jestem, co przeczytasz. który miał być miłością na całe jej życie. Wciąż rozmyślasz uparcie i skrycie, okej. patrzysz w okno i smutek masz wokół. Przecież mnie kochasz nad życie, sam mówiłeś przeszłego roku. Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźbę obłoków. Przecież ja jestem niebem i światem, sam mówiłeś przeszłego roku.
To jest bardzo piękny wiersz. Zresztą chyba był śpiewany przez Ewę Demarczyk w którymś momencie. Ja bardzo lubię też wiersz z wielu powodów i dla smutków wielu. Chciałabym dzisiaj mieć poduszkę z chmielu. Gdzieś to czytałam albo mi się śniło. Chmielna bezsenność, senna bezmiłość. Poduszkę z chmielu, gdy sobie umościsz, zaśnij, bo na cóż życie bez miłości. Właśnie. No i myślę, że ona jednak miłością żyła i żyła dla miłości. I stanem zakochania. No bo też ja już jako starsze panie, no może powiedzieć, że to jest, że zakochanie a miłość to są dwa zupełnie różne stany. Że my starsze panie? Nie zgadzam się. Jesteśmy te stare pudła, o których mówił Wojciech Kossak, co to mężczyźni już, na co już patrzeć nie warto. Kończymy. Bardzo proszę nie słuchać do końca tego właśnie. podcastu. Bardzo Państwu dziękujemy. Jeśli Dziękujemy. podobał się Państwu odcinek, a chcecie podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami, zachęcamy do komentarzy, zachęcamy ponownie również do subskrypcji, udostępnień. No i liczymy na Państwa obecność przy kolejnym spotkaniu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.